Dziś opowiemy, skąd się wzięły autobusy z Londynu do Indii, pogadamy o zatłoczonym transporcie, rewolucji, historii i sławnych ludziach, którzy jeździli trasą Hippie Trail. Zapraszamy. Wszystkim, Ewa jeszcze śpi, więc nie będziemy jej budzić tak mocno, ale musimy, bo za godzinę mamy check-out. Tak wygląda świat. Także jest ładnie. No i co? Jest godzina 9, a my musimy ustalić plan, bo wiemy, że wyjeżdżamy, ale gdzie wyjeżdżamy, to jeszcze nie wiadomo. To chodź, Ewa, bo wstajemy. Pierwsze autobusy pojawiły się w Indiach w 1926 roku. To właśnie wtedy w Bombaju zaczęły kursować pierwsze miejskie autobusy obsługiwane przez BEST – Birhan Mumbai Electric Supply and Transport. Co ciekawe, były to autobusy spalinowe, ale organizacja, która je wprowadziła, pierwotnie zajmowała się dostawami energii elektrycznej. Po 1926 roku autobusy szybko zaczęły pojawiać się w kolejnych miastach, Kalkucie, Madrasie czy Delhi i stały się podstawą transportu publicznego w miastach, zanim jeszcze metro w ogóle istniało. I jest to uwarunkowane z 5 powodów. Indie pod rządami brytyjskiego imperium, gdyż w 1926 roku subkontynent był nadal kolonią brytyjską. Transport miejski był zaprojektowany głównie z myślą o administracji kolonialnej i o rozwijającym się szybko urbanizującym się Mumbaiu. Istniały już tramwaje elektryczne od 1907 roku. Kolej była bardzo rozwinięta, bo pierwsza linia powstała w 1853 roku. Autobusy były po prostu naturalnym krokiem w modernizacji miasta. Drugi powód to nasilający się ruch niepodległościowy. To czas ogromnych napięć społecznych i politycznego wrzenia. W 1920 i do 1922 roku trwała kampania niewspółpracy pod przywództwem Mahatmy Gandhiego. W 1925 roku powstała Indyjska Partia Socjalistyczna, a w 1927 Brytyjczycy powołali komisję Simona bez ani jednego Hindusa, co tylko zwiększyło protesty. Czyli w momencie, kiedy Bombaj wprowadza swoje pierwsze autobusy, całe Indie są w środku walki o niepodległość i strukturalne zmiany społeczne. Trzeci powód to rosnąca metropolia. Bombaj już w latach 20. był największym portem Indii, jednym z najbogatszych miast imperium, najszybciej rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym. Populacja rosła bardzo szybko, to właśnie presja urbanizacyjna sprawiła, że trzeba było wprowadzić nowy środek transportu – autobusy. Czwarty powód to rozwój infrastruktury i elektryfikacji. Instytucja, która uruchomiła autobusy BEST, zaczynała jako dostawca energii elektrycznej. Lata 20. to intensywny rozwój elektryfikacji i prób modernizacji miejsca. Dlatego też w 26 roku to moment, w którym jest już sieć tramwajów. Rozwija się transport prywatny, taksówki i riksze. Pojawia się zapotrzebowanie na tańsze, masowe przewozy. Piątym, ostatnim powodem są światowe trendy. Motoryzacja rośnie. Lata 20. to czas globalnej fascynacji motoryzacją. Ford T jest już powszechnie obecny. Autobusy zaczynają zastępować tramwaje w wielu miastach świata. Rozwija się transport drogowy, jako bardziej elastyczny niż szynowy. Indie, choć kolonialnie, również podążały za tym trendem. Będziemy się zaraz zbierać. Musimy tu ogarnąć, zwinąć namiot. Ja nie mogę się spakować. Bo muszę najpierw namiot zwinąć. Dobra. I musimy też ustalić, ale chyba pociągiem, autobusem dzisiaj pojedziemy. Tutaj rzeczy. Cała ta kobieta, która nas podwiozła, więc stwierdziliśmy, że po prostu jedziemy i to jeszcze. Więc stwierdziliśmy, że jeszcze jedziemy. Przepraszam, no. No tak paluszkiem pokazujesz. No dobrze, no przepraszam, no. Po prostu tak szukamy rzeczy. Więc nie napisała babka wczoraj, więc stwierdziliśmy, że po prostu pojedziemy już. Jednak chyba autostopem, chociaż ja się nie czuję dobrze. Mam kaszel suchy.
jest spora szansa, że wiem, kto mnie zaraził. Patrz, już się czuję lepiej, nie? A ja teraz brzmię o pół oktawy niżej. Weź sobie kupa ten paracetamol. mi to Nie chcę, pomogło. ja potrzebuję na gardło tabletek, kupimy sobie. Herbata się wysypała. Dobra, nic nie ma. Chłop teraz bzdurał, że będzie robił zdjęcia wizy, paszportów i Powinien to zrobić wszystkiego wcześniej. innego. W ogóle tego nie powinien robić, bo nie wiadomo czemu to robi tak na dobrą bo sprawę. taka sprawa. Proszę Państwa, trochę informacji, bo Indie po prostu mają bardzo duży ból i strach przed atakami terrorystycznymi, nie dziwota zresztą. I dlatego każą tak skanować wszystkich zagranicznych turystów. No tylko kurczę, sobie trochę też ze względu na to, że mają kosę z Pakistanem od jakichś, 47, jakiś 50, no prawie 70 lat. Z Chinami mają napięcia, no i z obszarami spornymi jak Kaszmir. Więc oni, no jak sobie tak żyją z sąsiadami, no to potem mają, kurcze, problemy i ataki terrorystyczne. Potem na przykład nie można brać kamery do jakiegoś ładnego miejsca, jak centrum handlowe czy coś takiego. Ładne miejsce. No tak, no wiesz, że jest zbudowane, nie? Bo się boją, że im po prostu to ktoś wysadzi, nie? No, to jest jakby dobre miejsce, bo tam jest dużo ludzi. No tak. No ale jak się nie cierpią, no to kurczę, co się dziwić, nie? To potem Polaków muszą rejestrować. Obywatel świnia. Idziemy coś zjeść, moi państwo, i teraz pytanie, czy będziemy jechać autostopem, czy będziemy jechać autobusem? Tu już nie zadecydujesz rzut monetą, tylko to, czy w ogóle jakikolwiek autobus tutaj jedzie. Tak, dzisiaj Kuba się nie wyraziła. No bo ktoś mnie rozchorował. No kochani, no. Tak, to No jest wiem, ważne. ale ja też tak mówię, rozładowuję w ten sposób napięcie jakieś, nie? To tak działa po prostu, no. Tak to jest w małżeństwie. Leć ze mną, karetka. Ale wiesz co, ja mam po prostu za... No dobra, będę mniej gadał po prostu, no. To jest odcinek Ewy. Będę mniej gadał. Widzicie państwo, jak można z czegoś złego przekuć coś dobrego? Wiem. Jaką masz ładną. Co mam ładne? Dobra, bo to chłopisko. A tutaj mamy, proszę państwa, dzik wyskoczył. Tutaj uciekł dzik, bo chce coś pokazać. Uciekł. Tutaj mamy, jak ktoś oglądał, szansę na sukces. Stąd tak zrzucał Wojciech Mann. Nie było. A teraz zaśpiewamy piosenkę hinduską. To może jednak będziesz... Będzie kupował Strepsils. Gdzie jest Strepsils? Szukamy miejsca, gdzie możemy zjeść coś, ale okazuje się, że wszystko jest zamknięte jeszcze o tej porze. Dopiero za pół godziny się otwiera. Także widzimy tu jakąś kawiarenkę i mamy nadzieję, że tutaj coś nam się uda wciągnąć. Po odzyskaniu niepodległości w 1947 roku autobusy stały się jednym z najważniejszych narzędzi budowania nowego państwa. Dawne kolonialne floty zostały przejęte przez władze miejskie i stanowe, a transport publiczny zaczął pełnić rolę kręgosłupa codziennego życia milionów ludzi.
W latach 50. i 60. trwała intensywna nacjonalizacja i rozbudowa sieci. Autobusy łączyły się z miastami, a piętrowe pojazdy w Bombaju stały się ikoną szybko rozwijającej się metropolii. Finalnie trafiliśmy do tego miejsca, w którym byliśmy też dnia pierwszego. Jakub jest zadowolony, bo ceny tutaj były bardzo przystępne. Przystępny. Skenera Jakub. Także czekamy na... Dostaliśmy pulao, czyli ryż z warzywkami i dodatkami. Tu jest jogurcik, to jest pewnie ostre, Dostałaś a to jest pączek. pączka z sosem. Zobaczymy, co właśnie będzie lepsze. Tu Jakub ma ziemniaczanego. No jest kozacki, to pan dobre jedzenie. Tak, także jemy, smacznego I idziemy na autobus. i zobaczymy, czy jadą tu autobusy. Ugryź. No, nie, dobra. Zobaczcie, Ewa ma powodzenie, co? Pan mi powiedział, żeby jechać do Ram coś tam, a potem z Ram coś tam do tego miasteczka, gdzie jest Piotrek, do Panjim czy jakoś tak. Dobra, trzeba do Piotrka zadzwonić. Trzeba do Ram, Najpierw do Ram coś tam, dobra. o 12 jest, za pół godziny. No to spoko. No to ja podtrzymam rzeczy, ale przemycie we na oku, bo już tu zaczepiałem. A zapytasz się? Ram coś tam. Nie ma szans. Nie? W latach 60. Indie rozwijały państwowy transport autobusowy. Przy dworcach zaczęły powstawać pierwsze oficjalne kantin, proste restauracje tworzone po to, by obsłużyć rosnącą liczbę pasażerów. Państwowe firmy wyznaczały obowiązkowe punkty postoju, więc wybrane lokale stawały się naturalnym centrum podróży. Rząd wprowadzał regulowane ceny i podstawowe standardy czystości, a restauracje szybko stały się kluczowym elementem infrastruktury. Miejscem, gdzie kierowcy odpoczywali, a pasażerowie jedli przed dalszą drogą. To ukształtowało pierwszą kulturę podróżowania autobusami w niepodległych Indiach. A gdzie jest ta platforma z Londynu? O, jedzie do Londynu. Ale to się śmieje, ale kiedyś były autobusy do Londynu. W sensie, no. Ja jestem teraz nawet na takiej grupie, gdzie ludzie wspominają te hippie trail z lat 70., 80. No i normalnie był autobus do Londynu. Przejeżdżał przez Iran, o ile się nie mylę. No ale to dlatego, że po prostu bardzo duży popyt był. Może to zostało z tego, kto wie. Już to nie wygląda na zbytnio nowe. Okej, tickets. Ticket no. No, Enquiry. Co? Nie wiem, ale faktem jedziemy do Ramnagar. Okej. To co idziemy? If you want any information, you can. Okej. Okay, no we're going to Ramnagar and after to, jak się nazywa ta miejscowość? Potem Panaji. Panaji. To muszę do Piotrka dzwonić. Bez powodu, a tak, bo sprawdziliśmy, że tam był autobus do Londynu, no i właśnie był popularny podczas hippie trail, ale nie tylko, bo istniało kilka różnych takich, obczajaliśmy, dlaczego tutaj jest autobus do Londynu, no i prawdopodobnie to wynika z tego, że wcześniej po prostu ludzie przyjeżdżali tutaj przez tak zwane hippie trail, czyli przez Iran, przez Pakistan, tam przez Stambuł i tak dalej. No i pierwszy kurs był w 1957 roku prowadzony przez Albert Tours i właśnie było trasa Londyn, Francja, Włochy, Jugosławia jeszcze wtedy, Turcja, Iran, Pakistan i Indie. No i całość trwała mniej więcej 45 dni, no to wyobraźcie sobie. Autokar właśnie miał nawet kuchnię, bibliotekę, klimatyzację, no to wiadomo, absolutny dosłownie luksus w latach 50., 60. No był jeszcze Indiaman, właśnie popularny podczas tego hippie trail. Przystanki obejmowały Belgrad, Stambuł, Teheran, Herat, Kandar i Lahore. No i było ich naprawdę całkiem sporo właśnie, bo kiedyś było możliwe w ogóle przejechanie lądem przez te wszystkie kraje, przez cały Bliski Wschód. No teraz wiadomo, jak to się ma w tym momencie. Loty były bardzo drogie na tamten czas, a Indie fascynowały Europejczyków, tak jak zresztą dzisiaj. No i same te linie, trasy były atrakcją samą w sobie, nie? No a czemu przestały kursować? No bo właśnie była rewolucja irańska, chociażby w 1979 roku, kiedy wprowadzono szariat i
Po prostu prawo się zmieniło. Jest też wojna w Afganistanie, rosnące napięcia między Pakistanem i Indiami, no to, które trwają w zasadzie do dziś. Ale ciekawostką jest to, że w 2003-2004 roku podjęto próbę powrotu do tej idei, żeby wprowadzić z powrotem takie autobusy z Londynu tam do Kalkuty albo do New Delhi. Był Europa India Bus, ale projekt utknął ze względu właśnie na sytuację w Iranie i Pakistanie. Także bardzo ciekawe, że nawet z takiej jednej tabliczki, która jest tam, można się dowiedzieć takich fascynujących rzeczy, bo prawdopodobnie to o to chodzi. Dziękujemy tłumaczeniu Google. Co? Dziękujemy tłumaczeniu Google. Pan jest miły. Namaskar. Namaskar. Next meet you. Shukriya. Nice to meet you. A, dobra, może nawet zmieścimy się. Ty, nawet jest miejsce. Tam się nie mieści, wiesz? To tu usiądź. Czy pójdziemy tam do przodu? Państwo, jedziemy. I jeżeli ktoś będzie chciał jakieś takie zwroty po hindusku, to mówcie acha. To jest aha, okej, rozumiem, świetnie i tak dalej. I łatwo to zapamiętać, bo to jest, pisze się to aha, czyli takie aha jak u nas. Tylko Ale po prostu... Właśnie ja oglądałam taką rolkę na Instagramie, gdzie taki chłopiec pytał się rodziców o to, jak jest to w hindi. Pytał się o angielskie słowa i tam było acha, 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 acha. A dilse acha to znaczy coś dobrego z serca. Także jakby to ma bardzo, bardzo różne znaczenie w zależności od tego, jak się wypowie, ile razy, gdzie się położy akcent. No, dokładnie. A my już jedziemy. Jeszcze raz. Papa, Danderi. Żegnamy się z miastem, które bardzo nam się podobało. Który ma 200, nie, sporo ma mieszkańców, ale nie aż tyle. Także teraz jedziemy w stronę miasta na R, którego nie pamiętamy, O, pokażę, nie. a potem do Panaji, a potem do jakiejś wsi, gdzie jest Piotr. Jest rok 1974. Młody Steve porzuca pracę i wyrusza w podróż do Indii, korzystając z jednego z autobusów Hippie Trail. Jedzie dość tanio, wtedy taka podróż kosztowała około 65-90 funtów za całą trasę w jedną stronę. Obecnie 4 do 6 tysięcy złotych. Jego trasa obejmuje 10 do 12 tysięcy kilometrów i zajmuje 3 do 6 tygodni. W kurzu, w upale, wśród ludzi z całego świata. A to dlatego, że te trasy były mocno nieregularne i czasami postoje trwały dłużej niż zaplanowano. Kiedy dociera do Indii i przesiada się do lokalnych autobusów, wędruje między ashramami i wioskami, ucząc się prostoty, która później stanie się fundamentem jego filozofii. Ten młody chłopak, który śpi na rozklekotanym siedzeniu i liczy każdy grosz, zarobi później miliardy, tworząc jedną z największych firm świata. Naprawdę pan dokłada starań, żeby nie najechać na dziurę, żeby nie trzęsło, także brawa dla pana. Zobaczcie. Łop, Żeby nie trzęsło. zacerowane spodnie. No idziemy. A, szukria. Dobra.
Nie pandzi. Co? Tego się tu nie spodziewałem po prostu. Ja nagrywałem dziecko. Na kolację będzie mięso. Ona też z nami jedzie. Będzie wozić plecaki, bo ktoś tam napisał, że Ewa ma większy plecak. Jest to trochę prawda. Spójrzcie. Ja mam bardziej napakowany, bo mam prania. Spójrzcie, tak. Ale ja na przykład trzymam śpiwór, laptop. Ja też mam śpiwór. Ale Nie, śpiwór, masz laptop, tylko namiot. Namiot, przepraszam. Także nie wiem, jakoś tak podobne są. W sumie. Wcześniej trzymałem też kamerę, to był cięższy plecak, ale teraz jest raczej lepiej. Także są dosyć podobne, chociaż mi się wydaje, że Ewa... No czekaj, trzymaj mój... A, jeszcze banjo mam. No twój jest taki bardziej poręczny, mój też plecak jest taki... Spójrzcie. On jest bardzo porwany tu w takich miejscach. Tu jest praktycznie wszędzie szyty. A to sobie sam przyszyłem. To jest ze Stalkera. Jak ktoś nie wie, co to jest Stalker, to polecam poczytać książkę albo zagrać w grę komputerową. A to jest z mojej starej bluzy z Peru. Panji tam, o. Pan nam powiedział, że Panji jedzie. A Ewa gdzie jest? Zgubiła mi się gdzieś żona. Chodź Ewa, bo jest, to jest do Panji. I to Ultra Deluxe. Siukria. To Ultra Deluxe. No Ewa to ma, ludzie, Hindusi tutaj tak patrzą, jak tak zarzuca ten plecak. Tak raczej spokojnie, moi państwo, dzisiaj będzie. Namaste! A Panji? No to dawaj. Aha, oni tak fajnie mówią. Acia! To wbijamy. Ojej, biedna pani nie może wejść. Malutka jest. Albo po prostu ciężko jej. Starsza. A, starsza. Jedziemy do Panji, a potem jeszcze tam do góry. Fajnie, lubię jak się ludzie, jak się ludzie wciskają i nie dbają o to, że ktoś stoi z tyłu. Jest takie piękne. No czasami tak jest. Nie zawsze się trafi na kulturalnych ludzi, ale żebyśmy my pozostali kulturalni. Panji, moi państwo. Nie tak dużo, kilkadziesiąt kilometrów. I can stand. Stand up. Yeah, yeah. Not allowed to stand yet. I can sit on it. No, do tego wpuściłeś. No kurczę. Dawaj, wpychaj się. No wpychaj się. Co, nie można? Ale ja mogę na tym usiąść. I can sit on this. Tak? No i widzisz? Dobra, chodźmy. Sit here over. O, to my wife will sit. Ja nie będę tu wstał. Musisz wyjść. Hola. Hola. No, dale, go to ya. Go to sit here. Szybko. Dobra, siedzimy tak. A myślałem, że się dzisiaj nic nie wydarzy. Pan nie chciał nas wpuścić. Co? Okno zamknij. Okej, szukam. Tyle widzę. Ale Masz telefon? pan nas nie chciał wpuścić, ale mu powiedziałem, że będziemy siedzieć na plecakach. Więc pojedziemy, no. Przynajmniej jest... Zamknij drzwi, ale nie otwórz. Okej. No, taki frędzel jest, żeby zamknąć. Nie ma źle. W sumie mam więcej miejsca niż miałem wcześniej. Jakie widoki. To będą takie dłuższe wideo, mniej cięć. A, godzina. Godzina drogi, słyszę. Acia Poland, moi państwo. Popatrzmy teraz, z którego kraju jesteśmy. Oj, tylko myślę, że albo
Ameryka albo Australia. Albo Rosja. Ale to też rozmawiałem z Piotrkiem i powiedział, że tam gdzie on był, to było bardzo dużo Rosjan. Ale była bardzo popularna miejscowość, znaczy no region w zasadzie. My teraz jedziemy w tamtą stronę, więc zobaczymy, zrobimy takie porównanie. Jak ceny jedzenia i jak ceny noclegów. Żegnamy. Proszę Państwa, a tutaj Pan ma swoje wysiada przez swoje drzwi. W Unii Europejskiej by tak nie było. Kto tak mówi? Kurczę, ile ludzi wysiada? Poland, Europe. Oni tak zawsze mówią, że wiedzą skąd, a gdzie jest Polska, to czasem nawet Brytyjczycy nie wiedzą. Kurczę, to się zwolnia, nie, wszyscy toalety. Mi się wydaje, że to jest taki dalekobieżny autobus. I to dlatego oni tutaj, w sumie ja bym też skorzystał. Dobra, to jesteśmy. Nie no, gdzie to jest, to Pan Bóg nie wie nawet. Super duper. Dobrze, moi Państwo, będziemy próbowali chipsów o smaku mast masala, czyli będą ostre dosyć. Nie wiem, czy nie widać w sumie tutaj na kadrze. Widać mnie? Teraz nie widać. Bo oni tu z reguły kupują po 20-30 sztuk czasami tych chipsów. To jest fenomenem, bo ja wziąłem jedne. Pachną. Jesteśmy na Wygwizdowie. Spoko. Jak crunch chipsy smakują. To kosztowało 10 rupii. 40 groszy. Tak na mnie prawie. Tak na mnie prawie narobił. Pan przyszedł i Ewa będzie mu tłumaczyć coś. Planujemy właśnie Tam jestem ptak. Paskuda. O, tam będzie. Będziesz bił kierowcę, pójdziesz do pierdzieć w pasiak. Co tak się mówi? Ewa to czasami się rozwala moimi tekstami. No mówi się tak przecież. Powiedział do nas ram ram. I to jest tradycyjne takie indyjskie powitanie. I to tak jakby powiedzieć pokój, dobro w imię Ramy. Tutaj się posikuje trochę, bo w wielu regionach Indii to normalny, właśnie uprzejmy sposób powiedzenia cześć. No i skąd to się wzięło? Bo wzięło się to stąd, że Rama po prostu to jest Bóg. Ale w epopei... nie. Siukre. Pan mi papierosa proponował. Rama, czyli święty książę, zostaje wygnany do lasu razem ze swoją żoną Sitą i bratem. No i właśnie to jest ten święty książę, w zasadzie człowiek idealny, wręcz Bóg. Demon król Ravana porywa Sitę, czyli jego żonę, idealną też podobno. Rama prosi o pomoc małpiego wojownika, Hanumana i całą armię małp. Dochodzi do wielkiej bitwy, Rama przeciwko demonowi królowi. Rama pokonuje Ravanę i odzyskuje Sitę, wracając do swojego miasta, domu. No i to jest mniej więcej coś jak Iliada Homera dla nas. Coś mniej więcej, jeśli chodzi o taką ważność. Nie wiem, czy będzie tutaj miejsce, żeby wejść do środka, więc ja się najwyżej wbiję, bo Ewa już się tam wbiła. Już tu ludzie patrzą tak fajnie na to. To ja. No i może wsiądę tak, żeby było git. Czekaj, wezmę sobie tą kamerę, hopuk. O, tu pana przypuszczamy. Także Rama. To jest przywitanie i na cześć po prostu Boga. Honeymoon. Pan się pyta, czy na pewno jestem mężem. Taki podrywacz się trafił. O, ten pan. To łatwo było. Taki podrywacz. W latach 60. i 70. wielokrotnie podróżował przez Iran, Afganistan, Pakistan i Indię również Ryszard Kapuściński, pokonując tę samą trasę, którą później nazwano Hippie Trailem. W Iranie obserwował początki rewolucji i realiów rządów szacha. Opisał to w książce Shahin Shah. Przez Afganistan jechał lokalnymi busami, notując surowe krajobrazy, karawany i niebezpieczeństwa pustynnych dróg. W Indiach, opisanych w podróżach z Herodotem, pisał o duchowości, chaosie, kastach i ogromnych kontrastach społecznych.
Jego reportaże stały się jednym z najważniejszych zapisków epoki podróży na wschód, właśnie w czasie trwania Hippie Trailu, a w zasadzie chwilę przed nim. Dobra, wysiadamy. Zaczekam. Moi Państwo, nie jest dobrze. Zresztą słychać, że mój głos obniżył się trochę. No i właśnie. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ale podjęliśmy decyzję, że pojedziemy sobie zrobić szczepionki na Goa, tak, żeby po prostu mieć święty spokój. Musimy sobie też skombinować jakieś ubezpieczenie, ale... Ach, dużo tego po prostu. Państwo wysiadają. Ewa już też wysiadła, tylko czeka na mnie. Teraz zaraz dojedziemy do Piotrka, to pewnie jakiegoś live'a zrobimy. Czy ja nie, bo ja nie jestem w stanie mówić. No i tak. Bus station, więc znowu pojedziemy autobusem. Dzisiaj taki trochę autobusowo podróżniczy dzień, ale... Shukriya, ya alvida. Ya alvida. Się cieszył, że mówię już coś tam w hindi, ale pytałem, kurczę, 2 słowa, 3 słowa. Proszę spojrzeć, oto dworzec, nowy dworzec. Znajdujemy się w stanie Goa. Ach, tutaj będziemy tylko chwilę, to nie będziemy o tym mieście opowiadać, przepraszam. Jedziemy jeszcze godzinkę. Co? Wiesz co? Ja nie wiem, czy nie przejdziemy tu i w lewo. A, namaste. No, shukriya, ya alvida. No to tam. Dobra. No, cześć, wyćwiczone. Ty sobie możesz, wiesz, siąść już. Dawaj. Ale tu, proszę Państwa, ciepło jak w piekle. Się nie wiem, przejechaliśmy tylko jeden region, bo dostaliśmy się do regionu Goa i nie da się wytrzymać, nie? Wcześniej było jakoś tak chłodniej. Wystarczy, że przyjechaliśmy na wybrzeże i non stop, wszyscy się pocą. Mam nadzieję, że ruszymy szybko. Ale dużo ludzi nam mówiło, że nie da się przejechać tutaj bezpośrednio, a tu nagle proszę. Wystarczy pokazać, zagadać i jakoś się udaje. Tylko trzeba być pewnym. Podobno dużo skamerów tutaj jest, więc trzeba uważać. Jedziemy, moi Państwo, i przepraszam, że dzisiaj jestem niedysponowalny. Nie wiem, czy to widzicie, ale tam jest napis, że tylko dla kobiet w pewnym miejscu, ale siada tutaj na tyle dużo mężczyzn, że nikt tego nie przestrzega. Ja nie wiem, czy tutaj jest... Widzisz tutaj jakąś kobietę? Nie, jedna, może 2. Sami mężczyźni podróżują. Jesteśmy w rejonie Goa. No, jesteśmy w rejonie Goa. Capi rybą. Ale to dobrze. Podobno tutaj można zjeść fish curry z mlekiem kokosowym. To ważne, bo curry bez mleka kokosowego jest takie twarde, ostre, a z mlekiem kokosowym jest takie cieniuteńkie, delikatne, bardzo dobre. Mam nadzieję, że spróbujemy. Jedziemy, moi Państwo, 40 km, nawet nie, ale 1,5 godziny. Fajnie, że tak już wieje z tych. To już jest wieje już z okien. Naturalna klimatyzacja. Przez lata w zatłoczonych transportach dochodziło do częstego molestowania i niechcianego kontaktu fizycznego. Rozwiązania te zaczęto wprowadzać stopniowo już w drugiej połowie XX wieku. Najwcześniej w pociągach podmiejskich, m.in. w Mumbaiu, a później także w metrze i autobusach w dużych miastach. Dla wielu kobiet te strefy rzeczywiście zwiększają poczucie bezpieczeństwa i komfort w podróży, choć nie eliminują problemu całkowicie, bo wymagają stałej kontroli. Jednak przy tak zatłoczonych miejscach nie trudno się dziwić, że nie są zbytnio egzekwowane te zasady. Przesuwać, żeby się tak nie wychylać, bo on to tak na styk jeździ, ten kierowca. No, ciekawy region, jest o wiele bardziej gorąco. Jeszcze, proszę Państwa, kilkanaście kilometrów. Ale zadymił. Gdzie on tu wjeżdża w ogóle, nie? Proszę spojrzeć. To jest tak malutko miejsca.
No dobra, dojechaliśmy, moi państwo. Jest godzina 6, zachód słońca. 6 jest, nie? Tam widzę na zegarze, ale też nie wiadomo do końca, czy on działa, czy nie. I koniu tam jechał. Pomachałaś mu? Widział cię? Tak. Nie, nie widział mnie. Dobra, no to w takim razie wsiadamy. Szukria. O, cię panie. Poradzisz sobie? Mogę ewentualnie? Ewa to jest taka silna. Szukria! Olwida! Dobra, widzieliśmy, że jechał tam. Trzeba go będzie teraz złapać. I to jest łeb. No nie widział, Ewa mu machała. O, przy kwiatach jesteśmy. To weźmy plecaki, pójdźmy tam. Siku mi się chce. A nie chcę, żeby spadł. Jak się koń zmienił po tylu tygodniach. Pogubił rzeczy. Nie, no świruje, idziemy do niego, tylko no tak powolutku sobie jeździł, więc teraz trzeba mu dać znać. Dzwoniliśmy do niego, ale on ma wyłączony telefon, znaczy ma wyłączony internet, jak jedzie. No dobra, poszedł tam, pojechał tam. Pani zapala już bogom, Shiwie bodajże, palmy. O, powkładali. Obronili się. Czy to jest mocne? W sumie to tak, proszę państwa. Tylko czy to przed czymś chroni? No może przed czymś chroni. Piotrek mówił, że ci tam do bankomatu pojechał, bo coś mu karta nie przeszła z bookingu. A my już idziemy w stronę tego hostelu. Jakoś nie najgorzej, bo 40 zł za 3 osoby ja tam widziałem za ten hostel. Także nie najgorzej. 1000 pounds. Ach, dobrze, że dzisiaj tylko autobusem. Ja przepraszam państwa, bo to w zasadzie z mojej winy. Dzisiaj nie jechaliśmy autostopem, ale... Mi się to przeziębienie to już ciągnie od Gruzji. Ale można zobaczyć na przestrzeni kilku dni, jak przeziębienie znoszą kobiety i jak znoszą je mężczyźni. Ewa, O! co ty mi tu możesz mówić? Miałaś kiedyś przeziębienie. Nie wiesz, o czym mówisz. Ty jesteś zawsze zdrowa jak krowa. No ja dzięki, jakby mnie tak kopnęła. Idź sobie. Sio! Święte krowy nie bez powodu się tak mówi. Wychodzą na ulicę i stoją. No już jest wieczór, moi państwo. Proszę spojrzeć, pastelowe niebo nas tutaj rozświetla delikatnie, miękkim światłem. Skończyło się twarde światło, jak to się mówi w fotografii. Czy tam ostre światło. No i idziemy do hostelu. Zaraz kolejne przywitanie po tygodniu rozłąki. Powymieniamy sobie tam informacje, co tam, jak tam. Spoko. Jest tu tak bardziej chyba europejsko, bo są przyzwyczajeni, tak zauważyliśmy, do turystów i też widzieliśmy turystkę białą, więc kurczę, wcześniej to jak widzieliśmy kogoś białego, to było święto, a teraz chyba się przyzwyczaimy. No i dobrze, poza tym, że tu jest ciepło, ale może pójdziemy na plażę. Tak, fajnie taki dzień. Zjadłem wszystkie strepsilsy, jakie miałem. Nie ma żadnego Boga, jest to sprawdzone info, nie ma żadnego Boga ani nawet awatara bóstwa, które by utożsamiało się z kolarstwem. My mamy na pewno jak Herosa, którego po raz kolejny spotkaliśmy, tylko musimy znaleźć miejsce na nocleg. Ale no jakieś tam słonie widzieliśmy.
Dziś kolej w Indiach to jeden z największych i najbardziej obciążonych systemów na świecie. Przewozi dziennie ponad 20 milionów pasażerów. Łączy stare, zatłoczone linie z nowoczesnymi projektami, takimi jak szybkie pociągi Vande Bharat czy budowania linia Bullet Train. W skali globalnej Indie pozostają kolejowym gigantem, który nadrabia technologicznie zaległości i jednocześnie rozwija jedne z najbardziej przyszłościowych rozwiązań transportowych w Azji. Czekam, żeby zgasić, ale jest tyle tych guzików tutaj. O, tu są od tych miejsc. Tu są od tych miejsc. To wszystko działa i coś do czegoś służy. I tam jest jeszcze. A to do czego? Bulb. No to do niczego.